ten wieczny dzień bohaterem odcinka jest niedrukowany. Dawno już nie było takiego samolotu. Piankowy MiG-17 z napędem EDF. No, nie będę się tutaj nad nim za bardzo rozwodził. Natomiast z takich ciekawostek, które zwróciły moją tutaj uwagę jak najbardziej, to tak samo jak w tym drukowanym, problem jest z serwami. Wystają troszeczkę tutaj ze skrzydełka. On jest przygotowany do lotu. Ewentualnie, no i 15 jest tutaj. Tak. Ewentualne wrażenia po locie. Wieje, co myślę, że widać tutaj po tych bujających się habaziach. Ale jestem dobrej myśli. Tak. Może zamknę tą klapę, tak na wszelki wypadek. Przymknę w każdym razie. Dobra, co prawda startujemy w tamtą stronę, gdzieś tam. Ale tak na wszelki wypadek. Ciekawostką tutaj tego samolotu jest to, że on jest zasilany pakietem 3S. No, jest dość lekki. Większą powierzchnię ma skrzydeł niż MiG-15 drukowany. Więc kusi, żeby tutaj założyć 4S. Jest tylko takie trochę tutaj niefortunna sprawa tutaj jest z tą kabinką, ale do rozwiązania. Tam troszeczkę ciężko jest zmieścić pakiet 3S nawet. No ale zobaczymy. O, no i moja katapulta. I to się jak najbardziej sprawdza i przydaje. Rozwiązanie. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Góra, dół. Prawo, lewo. Jeszcze jedną rzecz bym sprawdził. Okej. Dobra. Gotowy czy nie? Startujemy. O, bardzo sympatycznie. Co prawda jeszcze już widzę, że wymaga trymowania. Tak. Pół gazu. A to dziwne z tym trymowaniem. Okej, no ładnie. No wiaterek go chce zabrać. Ale podoba mi się już. Super. Ciekawie mnie ile polata. W ogóle to się okazało, że te moje takie lądowania w MiG-15 po 2,5 minucie i tam 3,5 minuty za drugim razem, to wcale nie były spowodowane rozładowaniem akumulatora, tylko przegrzaniem regulatora. Oj, powoli, spokojniutko. No ten wiatr chce go przydusić do ziemi, już widzę, ale my się nie damy. Wychylenia te fabryczne i tak ja zmniejszyłem, są za duże. Od razu jakby ktoś miał latać, to są za duże. To jest tak, lecimy sobie na lekko powyżej pół gazu. Okej, super. Troszeczkę zwiększymy obroty. Niedużo. Ale fajny dźwięk daje. Jak faktycznie jak odrzutowiec. A nie, no tak nie będziemy szaleć. To powiedzmy troszeczkę więcej niż pół gazu. Okej. No mocno wieje. Naprawdę wieje bardzo mocno. O, widać jak go aż znosi. Oj, mocno. Ale nie poddajemy się. To przecież. A spróbujemy jeszcze poszybować. Wejdziemy troszeczkę wyżej. Wykorzystamy to, że idzie z wiatrem. Ok, i wyłączony silnik. Nie, też dobrze jest. Dobra. Znaczy też dobrze w porównaniu z MiG-iem 15, tym drukowanym. Ok. Już latamy. Jakieś 2,5 minuty. Dobrze jest. To jest pakiet 3S. A, no właśnie, tu miał być 1300
Tylko ten 1300 jakoś tak nie bardzo pozwalał na wyważenie tego samolotu zgodnie z instrukcją. Oj, fajnie wygląda. I założyłem 2200. Także jest większy pakiet niż chciał to, przewidział to producent. Na razie bez akrobacji, tak w dniu dzisiejszym raczej by to, chociaż właściwie, może jednak. Opa, nie. Dobra. Nie jest to dzień najlepszy na akrobację, także chyba sobie mimo wszystko odpuścimy. Dzisiaj takie relaksacyjne, niedzielne latanie. No, to pogoda to też ten wiatr nie zachęca do jakichś nadmiernych tutaj akrobacji, no ale polatać czemu nie. Ale go rzuca. Walczy. Ale wieje mocno. Sądzę, że to będzie słychać w mikrofonie mimo deadcata, że strasznie mocno wieje. Jakieś cięcie zrobię, najwyżej 1 czy 2, żeby nie zanudzać. Mam nadzieję, że nie będzie crash landinga. W ogóle crasha nie będzie. Że dzisiaj z Kretą się nie przywitamy. Szkoda by było. No ale muszę go cały czas pilnować. Oj. No, przydusiło go trochę. O, pakiet pika. Jest. Skończył się pakiet. Oj, 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 oj. O, ale wylądował. Nieźle, nieźle. Tutaj troszeczkę w tą stronę lądowanie, to widać, że tutaj są takie po cięciu, w ogóle tak po kołach chyba. No i pewnie przyhaczył, ale nic mu się nie stało. No i miło. To idę na omówienie. I co nam wyszło? 7 minut lotu. Całkiem nieźle. Naprawdę, bardzo fajnie. Tylko tu jest akumulator. No właśnie, zaraz jeszcze do tego tematu wrócimy. Tak, jak widać po mojej zadowolonej twarzy, lot zakończył się szczęśliwie. Pacjent przeżył, także wszystko jest tak, jak być powinno. MiG-17. No jakieś takie szaleństwo u mnie wyszło na EDF-y. Zaczęło się od MiG-15. Nie będę mówił, że są w drodze kolejne z napędami EDF samoloty i plany są na kolejne. I no planów to jest dużo, czasu brakuje, troszeczkę czasu brakuje, tu szkoda. Natomiast tak, wróćmy do MiG-17. 3S 7 minut na 2200. Sprawdziłem przed chwilką wattmeterem na te takie powiedzmy te 50%, troszeczkę więcej, około 60-65% tutaj przepustnicy, to brał do 12 amperów, co w sumie nie jest złym wynikiem i te 7 minut lotu to wcale też nie jest źle. No nie jest to maszyna przeznaczona raczej do akrobacji, chyba żebym troszeczkę faktycznie zastosował te ustawienia większe, tak jak to zaleca producent. Przemyślę to, zastanowię się, czy nie przestawię, ale to chyba jeszcze nie tak jak dzisiaj, nie w taki dzień jak dzisiaj. Za dużo nie ma co tutaj omawiać, bo w zasadzie zestaw przyszedł jako w zasadzie plug and play, czyli już serwo było zainstalowane. Cóż mogę powiedzieć, ja używam tych tanich czarnych serw, tutaj też są czarne, podobnej jakości, może troszeczkę tutaj większa elastyczność na tych, nie wiem, no to takie powiedzmy może być to mało obiektywne, ale
nie są jakieś to najwyższej jakości te serwa, ale też no nie ma tragedii. Tutaj żadnych luzów nie ma, więc właściwie nie ma co narzekać. Tu można sobie założyć, by było jeszcze 4S silnik. Tylko pytanie, po co? Zastanawiałem się i stwierdziłem, że wykonam pierwszy lot i dopiero wtedy podejmę decyzję. I powiem tak, po pierwszym locie no to mogę powiedzieć, że zostajemy tutaj przy 3S-ie. Ewentualnie jeszcze zobaczymy, jak tutaj z wielkością tych akumulatorów. No tu jest pewien problem z akumulatorami, bo żeby wyważenie, tutaj ustawienie według środka ciężkości, to tak gdzieś tutaj, czyli tak jak w MIG-u 15, tak około centymetra od tutaj krawędzi na tej wysokości, ale około centymetra od krawędzi natarcia. No to był problem. Problem polega na tym, że tutaj po zainstalowaniu baterii nie ma problemu do momentu, kiedy nie chcemy założyć tutaj tej osłony kabiny i się okazuje, że ten garb nam wyraźnie nam przeszkadza i jest problem z zamknięciem. No ale udało się. Nawet przy akumulatorze 2200 udało się. No to cóż, nie będziemy jakoś tam chyba za bardzo wydziwiać. Przy bardziej sprzyjającej pogodzie jeszcze to sprawdzę. To co, ja idę jeszcze jakiś start przy 1300 akumulatorków wykonać. Zobaczymy, ile wtedy po latach, jak to będzie wyglądało. To na razie, do następnego filmu. Cześć. A, gdzie lecisz?